na pięknej ziemi kłodzkiej kolejnych zbiorników. Po prostu nie będzie, nie będzie, nie będzie. Po prostu nie będzie, nie będzie, nie będzie. Po prostu nie będzie, nie będzie, nie będzie. Nazywam się Przemysław Daca, jestem prezesem Wód Polskich. Chciałbym Państwu powiedzieć, że to ja decyduję, jakie inwestycje będą wykonywane. Kolejnych zbiorników po prostu nie będzie. To ja za to odpowiadam, biorę odpowiedzialność i nic nie będziemy realizowali absolutnie tego projektu. Byłoby czymś nieodpowiedzialnym zaplanowanie kolejnych 9 zbiorników, jak to mówią, chyba psu na budę, tam są one potrzebne. Cześć, witam Was w drugiej części z tego cyklu właśnie o powodzi. Dzisiaj poświęcę odcinek prostowaniu, może tak to nazwę, prostowaniu kłamstw, hejtu, pomówień, przeinaczeń ze strony pisowców, bo tego jest taki ogrom. Ten hejt, to zakłamanie, to szczucie zalało Polskę no, niczym ta powódź, która niestety dotknęła nasz kraj. Powiem Wam tak, skala skurwysyństwa, bo inaczej tego nazwać nie można, skala obłudy, hipokryzji ze strony pisowców czy pisowskich hejterów no, przeszła najszczersze, znaczy jakby to nazwać, najśmielsze oczekiwania. Powiem Wam, że dla mnie osoby, które sieją dezinformację, które kłamią, manipulują faktami, są tak samo niebezpieczni jak ci szabrownicy, którzy żerują na ludzkim nieszczęściu. Bo te sukinsyny, według mnie, którzy sieją dezinformację, którzy zakłamują rzeczywistość, żerują właśnie na tragedii, na nieszczęściu właśnie tych ludzi poszkodowanych przez powódź. Dla nich liczy się tylko hejt, zakłamanie, własny interes. Oni tak naprawdę tych ludzi, którzy przechodzą tragedię, którzy niejednokrotnie ich bliscy, czy oni sami zapłacili najwyższą cenę, czyli nie wiem, utopili się, zginęli w tej nawałnicy. Dla mnie tacy ludzie, którzy hejtują, sieją dezinformację, są po prostu szkodnikami, są niebezpieczni i organy prawa powinni się nim zająć. I dlatego dzisiejszy odcinek poświęcę tylko i wyłącznie właśnie tym sukinsynom, bo ich nawet ciężko nazwać ludźmi, ale zwykłymi sukinsynami, którzy żerują na tragedii ludzi, którzy potrzebują pomocy, a nie fejków, dezinformacji, kłamstw, półprawd.
Powiem wam tak, PiS i ludzie Ziobry, czyli ta zjednoczona prawica, pożal się Boże, i po części Konfederacja, bo też nie jest bez winy, wykorzystali powódź do ataku na obóz rządzących. Już kiedyś, jak pamiętacie, w sprawie Smoleńska milczeliśmy i kłamstwo rozlało się jak zaraza po całej Polsce. Uważam, że tym razem musimy po prostu podjąć tą rękawicę rzuconą przez tych ludzi, bo trzeba bronić ludzi przed powodzią, a kraj i wszystkich normalnych Polaków przed kłamstwem, hejtem, zakłamaniem. Trzeba budować zbiorniki retencyjne. Nawet najlepsze wały przeciwpowodziowe nie spowodują tego, że w sytuacji takiej, z jaką mieliśmy do czynienia w ostatni weekend, nawet wcześniej od piątku, nie zostanie ten problem rozwiązany. Trzeba budować zbiorniki retencyjne. Na pięknej ziemi kłodzkiej kolejnych zbiorników po prostu nie będzie. Moi drodzy, jak wiecie, PiS i jego klakierzy, sympatycy, jego przybudówki, satelity wyją już od kilku dni jak suki w rui. Boli ich ta powódź i powiem dlaczego. Uruchomili wszystkie dostępne zasoby propagandowe, płatnych, niepłatnych trolli. Dlaczego tak wyją? To jest proste, bo nie mogą nic ukraść przy okazji powodzi. Bo jak wiecie, pisowcy się wyspecjalizowali w obrabianiu Polaków, na żerowaniu na Polakach, gdy przechodzą tragedie. Też w trakcie dzisiejszego materiału podam wam bardzo proste przykłady. Tak czy inaczej, pisowcy tak wyją, bo stracili możliwość robienia wałów na publicznych pieniądzach i tak naprawdę to ich tak bardzo boli. I chyba tylko tak naprawdę ślepy, ułomny, nie wiem jak nazwać, nie zauważa jednego faktu. Im sprawniej rząd Tuska radzi sobie z zarządzaniem kryzysowym, tym większego pierdolca dostają pisowcy i ich media. Panicznie boją się, że Polacy zobaczą, co oznacza sprawność, stanowczość w działaniach i porównają to z tym, co działo się przez ostatnie 8 lat. Pisowcy liczą na to, że wszyscy Polacy są tak ograniczeni jak ich wyborcy, no ale niestety dla nich tak nie jest. I nie wiem, czy zwróciliście uwagę na kolejny ciekawy fakt. Austria pod wodą, media niestety tak płacimy za zmiany klimatu. Rumunia pod wodą, media niestety nastąpiły zmiany w klimacie. Czechy zalane, media, klimat się zmienia. A w Polsce, Polska pod wodą, TV Republika. To wina Tuska. Kurwa, my w jakimś jebanym Matrixie żyjemy. Każdy Polak mógł usłyszeć wszystko to, co służby mówią premierowi. Nie były cenzurowane ani komunikaty wojska, ani straży pożarnej, ani policji. Nie były nawet cenzurowane wątpliwości i pretensje premiera do służb meteo. Mamy do czynienia ze sprzecznymi w tej chwili komunikatami ze strony Instytutu Meteorologii i hydrologów tutaj, jeśli chodzi o bezpośrednie zagrożenie dla Wrocławia. Dla PiS-u ta polityka informacyjna jest zła albo fatalna. Tak próbuje skleić powodzie sprzed 27 lat z tą teraz. Trzeba się ubezpieczać. 2 dni z rzędu PiS mówi o winie Tuska. Aparat państwowy nie działa, no bo musiałby zaprzeczyć słowom wodza Donalda Tuska. PiS, które jeszcze w sobotę organizowało tę antyrządową demonstrację w Warszawie, teraz krytykuje premiera, który już w piątek był na terenach zagrożonych i organizował sztab kryzysowy. I faktycznie powiedział to. Prognozy nie są przesadnie alarmujące. Ale na tym komunikacie Donald Tusk nie poprzestał. W końcu mówił o zagrożeniu i mobilizacji wojska. I powiedział też to, mówiąc właśnie o prognozach. Dzisiaj nie ma powodu, aby przewidywać zdarzenia w jakiejś skali, która by
powodowała zagrożenie na terenie całego kraju. Teraz, tutaj, w ciągu 1,5-godzinnego raportu służb, nikt nie powiedział, że wszystko jest rewelacyjnie. W siedzibie Prawa i Sprawiedliwości. Za to PiS w krytyce Donalda Tuska 2 dni z rzędu poszło tak daleko, że uderzyło w siebie. Dlaczego zaniechano budowy kolejnych zbiorników retencyjnych? Z czym był problem? Ze zbiornikami retencyjnymi. A te rozzbiorniki retencyjne powstały tylko dzięki Prawu i Sprawiedliwości. Te, które powstały. Kolejne nie powstają. Z 2 przyczyn. Po pierwsze, z uleganiu religii klimatycznej przez dziś rządzących, a potem drugi argument z uleganiu Niemcom. To nie jest prawda. To rząd PiS-u powiedział, że kolejne zbiorniki retencyjne tutaj są psu na budę i ich nie budował. To dowód. Przede wszystkim wylewał w Kotlinie Kłodzkiej, więc dla nas jest podstawą, żeby to zabezpieczyć. Natomiast byłoby czymś nieodpowiedzialnym zaplanowanie kolejnych 9 zbiorników, jak to mówią, chyba psu na budę, tam są one potrzebne. Tak teraz PiS próbuje obciążać innych. Problem jest ze zbiornikami retencyjnymi, które zostały oprotestowane przez lewactwo. Wśród oprotestowujących zbiorniki byli ekolodzy i politycy ówczesnej opozycji, ale to PiS rządziło, to PiS decydowało i wręcz się chwaliło niebudowaniem zbiorników retencyjnych w Kotlinie Kłodzkiej. Nazywam się Przemysław Daca, jestem prezesem Wód Polskich. Chciałbym Państwu powiedzieć, że to ja decyduję, jakie inwestycje będą wykonywane. Kolejnych zbiorników po prostu nie będzie. To ja za to odpowiadam, biorę odpowiedzialność. Nic nie będziemy realizowali absolutnie tego projektu. Antoni Macierewicz w takim komunikacie w czasie trwającej w Polsce powodzi wysyła polskiego premiera do Berlina. No naprawdę odrobinę przyzwoitości. Ale za niestosowne PiS uznaje pytania i wątpliwości dotyczące takich wypowiedzi i polityki PiS-u w czasie powodzi, jej treści i stylu. Ale powiem wam, to jest taki typowy popis pisowskiego draństwa, o ile tego nie nazwać zwykłego skurwysyństwa. Cała Polska obserwuje zmagania z powodzią, są ofiary, także cierpienia i wielkie straty materialne. A co PiS robi? PiS kurwa atakuje rząd Tuska, kłamie o swoich dokonaniach, broni korupcji Funduszu Sprawiedliwości, bredzi o jakichś zasługach Błaszczaka. Po prostu standard, można powiedzieć, w PiSie stabilnie. Podły, plugawy, zakłamany, wyrachowany. No ale co tu się dziwić? Jest, tak jak powiedziałem, jest standardowo u pisowców. Kaczyński milczy na temat tragedii ludzi. Duda bawi się na dożynkach i nie wiem, robi wywiady, czy tam wszyscy pisowcy w telewizji. Sama ta telewizja Republika atakuje Tuska. Każdy z nich wrzeszczy o wpłacanie na PiS, a nie na powodzian. No, jakim trzeba być wyrachowanym sukinsynem, żeby myśleć o własnej dupie w takiej sytuacji? Zresztą PiS jest podobny do Kościółka, o czym też wspomnę. Ja się tylko tak zastanawiam, jak sympatycy PiS mogą nadal popierać tych ludzi. Mi się to osobiście w głowie nie mieści. Popierają, jeszcze ich bronią, tłumaczą. To jest niepojęte, naprawdę to jest niepojęte, jak można być tak ślepym. Nie wiem, czy ci ludzie naprawdę nie potrafią samodzielnie myśleć, tylko jak takie nakręcone, zaprogramowane maszynki, tak jak ich Jarosław nakręci, tak oni się kręcą w kółko własnej dupy? Niepojęte. Moi drodzy, pamiętacie może, jak były dzielone środki dla Straży Pożarnej z tego Funduszu Sprawiedliwości Ziobry? Tam nie trafiły te środki, te wozy strażackie, które teraz tak wyżygują pisowcy, nie trafiły na Śląsk ani Górny, ani Dolny, ani gdziekolwiek do zachodniej Polski. Dlaczego? Bo tam nie było za mało wyborców PiS. Tam głosowali na PO. Ale trafiały do wschodniej, tam gdzie trzeba było wesprzeć kandydatów suwerennej Polski czy w ogóle PiS-u. Na mapce macie zaznaczone, gdzie dawali wozy strażackie, a gdzie jest powódź. Nie wiem, czy wypadałoby chyba im wspomnieć o tym właśnie, że gdzie te wozy strażackie dawali,
a nie, że one teraz ratują dobytek, że teraz są potrzebne. Te wozy strażackie są tam, gdzie nie ma powodzi. Ja tak może jeszcze bym zaproponował do tego wszystkiego, żeby te wszystkie koła gospodyń wiejskich, które dostały garki, mikrofalówki, lodówki, ekspresy do kawy, może na rzecz powodzian by to wszystko właśnie przekazały, ale nie liczę na to, że tak się stanie. No ale PiS, jak to PiS usiłuje, wmawia swoim wyborcom, a ich wyborcy wszystko łykają jak młodziutkie pelikanki bez popitki, że to dzięki właśnie wozom strażackim z Funduszu Sprawiedliwości OSP mają wozy do ratowania ludzi dzisiaj. I tutaj właśnie, tak wspomniałem, na niebiesko macie wsparcie dla OSP w okręgach wyborczych PiS-u. Może zmienię mapkę, poczekajcie. O, tutaj lepiej widać, także na niebiesko macie wsparcie OSP w okręgach wyborczych PiS-u, a na czerwono miejsca, gdzie jest powódź. Także te ciemno-niebieskie to jest właśnie kolebka PiS-u i tam poszły wozy strażackie, chociaż teraz mówią, że wozy strażackie stamtąd przyjechały ratować te miejsca zalane. No ale fakt jest taki, że te wszystkie wozy strażackie właśnie poszły do kolebki PiS-u, a nie do miejsc, gdzie nie było poparcia dla PiS-u, czyli krótko mówiąc, te wszystkie wozy to była zwykła łapówka. Fakt, że pomagają ludziom, nie zaprzeczam, ale niech nie pieprzą, że dzięki nim teraz jest tak cudownie. Komentarz. Panie redaktorze, powtórzę to jeszcze raz, mamy do czynienia po prostu z wierutnymi kłamcami, oszustami, cynikami, którzy ryzykują zdrowiem, życiem, bezpieczeństwem, imieniem Polaków. Utrzymanie się u władzy poprzez kłamstwo, oszustwo i realizowanie niemieckich interesów jest celem działalności tej ekipy. No ja nie znam innego wytłumaczenia, żeby inaczej to ocenić niż tak, jak to w tej chwili przedstawiam. Uważam, że ci ludzie, starając się zagrać PR-owo, próbowali przeciągać tam, czy zmniejszać poziom zagrożenia, żeby nie wystraszyć ludzi, żeby nie stracić punktów jakichś poparcia. Oczywiście za chwilę wymyślą coś innego, będą obiecywali, że będą rozdawali tam, nie wiem, złoto w workach, prawda, że będą stawiali ludziom nowe domy, ale ludzie, na Boga, no nie wierzmy tym oszustom. No to są skrajni oszuści, którzy każdego dnia tak naprawdę kłamią w zupełnie coś innego, zaprzeczając sami sobie. Dlatego ta sytuacja wygląda tak, jak wygląda. No oczywiście to nie jest tak, że powódź jest spowodowana tym, że Donald Tusk jest takim złym człowiekiem albo ktoś z jego kompanów, chociaż kto wie, może Pan Bóg, patrząc na to zło, które się dzieje, przyniósł na nas jakąś karę, ale ta powódź po prostu... Moi drodzy, tak widzieliście w tym wprowadzającym filmiku i fakty są takie, że tak naprawdę pisowcy przez 8 lat nic nie robili, by zabezpieczyć Polaków przed powodzią, bo bardziej niż wały przeciwpowodziowe interesowały ich te wały w funduszach, fundacyjkach. Teraz ci oszuści, złodzieje atakują rząd i obwiniają oczywiście o wszystko rząd. No bo przecież trzeba mieć honor i godność, żeby się przyznać do błędu, no ale pisowców o to raczej nikt normalny nie podejrzewa, no, bo nie znam pisowca, który ma odrobinę godności czy odrobinę honoru. Ale wiecie, co mnie bawi i o tym też jeszcze wspomnę. Na oficjalnej stronie PiS-u zaoferowali, i to nie napisali 250 000, tylko napisali, żeby to lepiej brzmiało, 250 000 złotych na pomoc ofiarom powodzi. Co najciekawsze, te 250 000, nie 250 000, bo to wiecie, kiepsko brzmi, ale 250 000 PiS zaoferował i to wyobraźcie sobie nie ze swoich pieniędzy, tylko z pieniędzy, które fanatycy PiS im wpłacali po skamlaniu Kaczyńskiego, żeby wpłacać, bo oni są biedni. Czyli standard. Kaczyński rozdaje nie swoje pieniądze. Są tacy hojni. No wyobraźcie sobie, partia zaoferowała powodzianom 250 000, przepraszam, 250 000. Ale żeby było zabawniej,
200 000 funtów, to jest cyrkle, tak, ponad 1 000 000 złotych kaucji za przestępcę ofiarował Kaczyński w Londynie. Czyli dla powodzian znaleźli 250 000, przepraszam, 250 000 złotych, ale bez żadnego problemu dla pisowskiego kryminalisty, który siedzi w londyńskim więzieniu, Kaczyński lekką ręką oferował się wywalić ponad 1 000 000 złotych. Czyli na kim mu bardziej zależy? Na jego kryminalistach, czy na ludziach, którzy naprawdę potrzebują pomocy? To zostawię otwarte pytanie. I teraz wyobraźcie sobie, w cieniu tej całej tragedii, która dzieje się na południu Polski, pisowcy wysyłają do audycji publicystycznej nikogo innego jak tuzę intelektu Janusza Kowalskiego z jego politycznym barbarzyństwem, taki nomen omen posła ziemi opolskiej, dotkniętej również powodzią. Kowalski wie, że jego partia zmarnowała setki milionów, choćby właśnie z Funduszu Sprawiedliwości czy innych źródeł państwowych. I jak to Janusz, jak to pisowiec, jak to tak zwany prawicowiec, próbuje robić ludziom wodę z mózgu, obarczając oczywiście koalicję rządzącą za to, co dziś dzieje się na południu Polski. Robi to w sposób pozbawiony jakiejkolwiek kultury, tak typowo bolszewicko, bez poszanowania tragedii tych ludzi, którym dzisiaj po prostu trzeba pomóc. To jest taki kolejny przykład na to, że pisowcy tak naprawdę nie cofną się kompletnie przed niczym. Zrobią nawet szopkę z poważnych rzeczy, byle tylko odsunąć od siebie jakiekolwiek podejrzenia, że są nieźle w to wszystko umoczeni. Zresztą zobaczcie króciutki fragment wystąpienia w cudzysłowie Kowalskiego w telewizji. Naprawdę w tej chwili widzowie piszą, żeby pana więcej nie zapraszać, dlatego że pan uniemożliwia normalny odbiór i przebieg programu. Panie pośle, ja będę reagować na to, co uważam za stosowne i proszę mnie nie uczyć warsztatu dziennikarskiego. Wydaje mi się, że to jest jednak jakiś lęk, który dostrzegam u pana posła Kowalskiego. To wynika z tego, co się dzieje z Funduszem Sprawiedliwości. Od stycznia prowadzone jest bardzo intensywne śledztwo. Zespół prokuratorów pod kierownictwem pani prokurator Kowalskiej. Lęk wy macie w oczach, bo byście rozliczeni za każdy dzień. Pojawiają się świadkowie koronni, pojawiają się przesłuchania, pan naprawdę chyba gra na to, żeby być wyproszony z tego studia. Pan nie straszy, pan straszy OSP. Pojawiają się konkretne zarzuty. Panie pośle, jeżeli jeszcze raz pan przerwie komukolwiek, to niestety będziemy musieli się pożegnać. Ja chcę tylko jedną rzecz powiedzieć. Próbowali wyprowadzić pieniądze na Fundację Profeto, tego człowieka, który już po raz kolejny, który po raz kolejny został przez sąd, uzyskał zgodę sądu na aresztowanie tymczasowe. Tam chodziło, pani redaktor, o 100 milionów złotych. 100 milionów wyprowadzone z Funduszu Sprawiedliwości. To jest dokładnie 100 wozów strażackich. Miejcie tą świadomość. Drodzy Państwo, stawiamy kropkę i teraz przechodzimy do kolejnego, jeżeli Pan jeszcze, Panie pośle, teraz stawiamy kropkę. Drodzy Państwo, Ryszard Czarnecki i jego żona Emilia H. w czwartek wieczorem zostali postawieni przed prokuratorem, usłyszeli zarzuty prokuratorskie. Zdaniem śledczych są zamieszani w aferę związaną z działalnością Collegium Humanum. Obojgu grozi do 10 lat pozbawienia wolności. Oboje nie przyznają się do winy. Nie ma wojska, nie ma policji. Jak Państwo słyszą, sytuacja w studiu nie jest w stanie się uspokoić. Panie pośle, bardzo przepraszam, ale musimy się pożegnać. Bo pan nawet poza anteną krzyczał na pozostałych, którzy prosili, żeby mogli się wypowiedzieć Serdecznie dziękuję i gratuluję wszystkim, przede wszystkim OSP, że ratujecie życie i zdrowie. A wy, Platforma Obywatelska, za to, że atakowaliście OSP, Fundusz Sprawiedliwości, pozbawiliście ich Drodzy Państwo, przenosimy się w tej chwili do kwestii związanych. Hipokryta, Dziękuję, panie pośle.
Szczerba zapłaci za każde zło, które Pozdrawiamy zrobił pana. OSP. Proszę spokojnie, bo w obecnej sytuacji... Po to przejęliście nielegalnie Ale może pan TVP, aby Dobrze, taka propaganda dziękujemy. była. Czy możemy prosić Państwo kolegę, Tuska nie działa, żeby... Nysa jest zalewana, Głuchowadze Dobrze, są pod panie wodą, pośle, a pani dziękujemy tu propagandę bardzo. uprawia. Oczywiście. Fabryka małp, fabryka psów, rezerwat dzikich stworzeń. I skoro jestem przy telewizji, powiedzcie mi, moi drodzy, bo nie bardzo to ogarniam. Taki górny próg obrzydliwości ze strony tak zwanej telewizji Ruspublika został definitywnie przekroczony. Powiedzcie mi, jakim cuchnącym trzeba być, cuchnącym ściekiem trzeba być, by chodzić po zalanych terenach z kamerą i dopytywać, stawiając jednocześnie tezy. Pytać powodzian o winie Donalda Tuska i jego rządów w kwestii klęski żywiołowej. Jaką mędą społeczną trzeba być, jaką wyrzutą szmatą trzeba być, żeby żerować, robić program swój propagandowy, bo to nie jest program publicystyczny czy jakikolwiek informacyjny. To jest zwykłe, chamskie, nawet już nie putinowskie, bo się Putin do nich nie umywa. Chamskie właśnie takie programy szkalujące. Oni tak jak PiS, oni też mają w dupie tych wszystkich ludzi, którzy przechodzą tragedię. Dla nich liczy się oglądalność, liczy się, żeby dowalić Tuskowi. I powiem wam tak, jako normalni, cywilizowani ludzie nie możemy przechodzić obok tego obojętnie i należy publicznie piętnować każdy ściek z obrzydliwością, manipulację wylewającą się z tego szamba zwanym Telewizja Republika. To jest taka patologiczna zbieranina, która tam pracuje. Jak widać, jest zdolna praktycznie do wszystkiego w imię takiej tępej, niskich lotów propagandy, manipulacji i utrzymania w ryzach tego betonowego elektoratu PiS. A potem się dziwią, lamentują, krzyczą, robią sceny, bo nie chcą tych funkcjonariuszy Telewizji Republika wpuszczać na konferencje prasowe, nie chcą mieć z nimi nic wspólnego. Ale no, wniosek jest oczywisty, no, nie wpuszcza się bydła między ludzi. Ci tak zwani dziennikarze Telewizji Republika nie są żadnymi dziennikarzami. To są funkcjonariusze partyjni, którzy nie przekazują rzetelnych informacji, a jedynie tępą propagandę dla tępych ludzi lub ludzi, którym właśnie takie przekazywanie, nazwijmy to w cudzysłowie, informacji się podoba. Ich nie interesuje prawda, ich interesuje to, żeby dowalić Tuskowi, żeby dowalić obecnemu rządowi. To ich interesuje. I dlatego niech się nie dziwią, że ich nie wpuszczają na konferencje, bo jeśli ludzie będą chcieli jakieś rzetelne informacje uzyskają to z wielu innych źródeł, ale z całą pewnością nie z Telewizji Republika, bo to nie jest telewizja informacyjna, to jest telewizja propagandowa, to jest zwykła, chamska, niskich lotów szczujnia. Zresztą zachowania tak zwanego redaktora, nawet te słowo redaktor mi ciężko przez usta przechodzi, bo tak naprawdę nazywając redaktorem czy dziennikarzem kogokolwiek z Telewizji Republika jest ujmą dla każdego porządnego redaktora w tym kraju i nie tylko. Zresztą zobaczcie, jak się zachowuje jeden z przygłupów właśnie z tej telewizji, ze ścieku Republika. Szanowni Państwo, to jest skandal!
Republika! Muszę pan wyjść. Okej, wiecie co, no nie zmieszczę, chociaż chciałem zmieścić, nie zmieszczę wszystkiego w tym materiale. Postaram się jutro dokończyć, bo jest tego, tak powiedziałem, bardzo dużo, ale no nie zostawię was bez uśmiechu na twarzy. Powiem tak, to całe pisowskie prawactwo znalazło nowy powód do hejtu na Tuska. I uważajcie, bo Tusk je zupę i wrzuca to na Facebooka. No cała pisowska wierchuszka wrzucała, wyobraźcie sobie, no straszne zdjęcia, jak Tusk je zupę. Tak, drodzy pisowcy, tak, Tusk je zupę, od żony ją dostał, je ją we Wrocławiu, gdzie zorganizował Centrum Dowodzenia Walki z Powodzią. Wyobraźcie sobie, że Tusk je. No tak. Wasz Jarosław za to, nie wiem, nie je zupy, a już na pewno nie od żony. No może tam kucharka z tak zwanego Trybunału mu jakąś zupkę ugotuje. No ale Jarek jest zbyt bardzo zajęty organizowaniem kampanii hejtu i nienawiści wobec tych, którzy walczą z powodzią. A to jest idealny powód właśnie, żeby zaatakować, że Tusk ośmielił się jeść zupę, wyobraźcie sobie. No rzecz jasna, w telewizji Ruspublika też, a to Tusk jest w telewizji, a to Tuska nie ma w telewizji. Tusk je zupę, Tusk się nie uśmiecha, Tusk ma drogą kurtkę, Tusk położył jabłuszko na stole. No tyle zarzutów wszystkich, no po prostu są tak infantylne, tak żałosne, jak ich po prostu producenci. I to jest no tak śmieszne, że aż po prostu żałosne. Powiem wam tak, jeśli zupa w obecnej sytuacji jest ich największym problemem, to znaczy, że Tusk daje sobie po prostu radę. Zapewne już czekają w blokach na złego Owsiaka, który postanowił zaangażować się w pomoc powodzianom, ale o tym następnym razem. No, to jest taki prawdziwy pisowski stan umysłu. Ale pamiętajcie tą aferę tysiąclecia. Tusk ośmielił się jeść zupę. Widziałem też wpisy, że ludzie głodni przechodzą dramaty, a Tusk je zupę. Ale żaden z tępych pisiorów nie powie, że Andrzejek Duda wpierdala bigos, bawi się na dożynkach, a inni ludzie cierpią. Nie, bo temat do grzania jest, bo Tusk je zupę. Powiem wam tak, to jest taki typowy przykład, jak można przegrzać swój taki własny spin i zacząć być karykaturą samego siebie. Jeszcze kilka takich postów i PiS wszystkim wyjaśni ten mechanizm po prostu. Swoją drogą, że jedyne co znaleźli na Tuska to fakt, że w przerwie zdążył zjeść zupę. Kurwa, serio? 8 lat grzebali, szukali, na końcu robią przekaz z zupą. No, sami powiecie, czy to nie jest jakiś pierdolony Matrix. Kuźwa, zamiast wziąć się do pracy w swoich okręgach wyborczych, zaangażować na rzecz jakiejś zbiórki, organizować transport, pomoc materialną czy żywność dla poszkodowanych, robią kurwa akcję z talerzem pożywnej zupki. No, tego już nawet się nie chce tłumaczyć. Niech w końcu ludzie przejrzą na oczy i zrozumieją, że z jakim typem ludzi tutaj mamy tak naprawdę do czynienia. I teraz sobie, moi drodzy, zobaczcie, porównajcie. Ci, co widząc Tuska jedzącego szczawiową zupę, dostali no, prawdziwej białej gorączki, to widoku Tuska ratującego psa już chyba no, po prostu nie przetrwają. Powiem wam tak, no, to jest po prostu niesamowite.
Jak ta Małgośka Tuskowa zrobi Szczawiową, to cały PiS dostaje sraczki. Tutaj pewnie mnie pani Małgosia nie słyszy, ale jeśli usłyszy, pani Małgosiu, kochanieńka, podrzuci pani mi ten przepis, chętnie z niego skorzystam. Kończąc temat, no bzdurny, bo to bzdurny jest, no ale pisowcy wzięli to na bardzo poważnie. Też, jak widzicie, zdjęcie z ubłoconymi butami Tuska. Też pisowcy, że wielkie Michalo, że to nic takiego. I ja się tutaj zgodzę, bo Kaczyński od wielu lat na co dzień w takich ufajdanych buciorach chodzi i nie ma co z tego robić sensacji. Tu jeszcze wrzucę zdjęcie ze stron Konfederacji, gdzie też byli przeciwni zbiornikom, ale o tym oczywiście no, nie mówią, bo nie wypada, ale o tych zbiornikach już w następnym materiale powiem, bo tak no, nie chcę tego przedłużać, a mam jeszcze sporo do mówienia. Myślałem, że to wszystko zmieszczę w dzisiejszym materiale, ale ni hu, nie da rady, ale będziecie mieli co słuchać, o ile lubicie. Jeszcze tak na koniec, no, nadepnę na odcisk Kościółkowi, bo chyba też by wypadało o tym wspomnieć. Caritas Polska szarpnął się i dał powodzianom 200 000 złotych. No, Owsiak marne 40 milionów. No ale Kościółek jest biedny, jak wiecie. No, episkopat dostaje rokrocznie od rządu polskiego, czyli od nas wszystkich, 24 miliardy złotych. Dostaje od rządu polskiego, czyli od polskiego podatnika, mówię tutaj o episkopacie, 24 miliardy rokrocznie. I wyobraźcie sobie, że arcybiskup szarpnął się na powodzian. Nie wyobrażacie sobie, jak ogromną kwotę zaoferował. Wyobraźcie sobie. 500 000, nie będę mówił tak jak, że 500 000, bo to kiepsko brzmi, ale 500 000. Czyli PiS 250 000, znaczy 250 000, episkopat 500 000, Caritas 200 000. No, a Owsiak, ten złodziej, ten oszust, ten malwersant, który żyje za nasze, marniutkie 40 milionów. No bo co to jest te 400 000 Caritasu, te 250 000 PiS-u i 500 000, no 1 000 000 z czymś w sumie z 3 instytucji, a ten złodziej Owsiak marne 40 milionów. No ale moi drodzy, nie czepiajmy się, bo Kościół robi więcej niż wam się wydaje. Wrzucę wam teraz materiał z heroicznej walki z powodzią właśnie przez Kościół. Tak, żeby nie było, że ja na Kościół tylko najeżdżam i chcę i pragnę pokazywać tą heroiczną, nierówną walkę właśnie Kościoła, poświęcenie kapłanów dla sprawy z narażeniem życia. Wyobraźcie sobie, ci ludzie powstrzymują tak potężny żywioł. Chwalmy Pana. O kurwa! Albo nie, wrzucę to wam w sucharze dnia, bo to jest dość długie, więc zakończę mój monolog. Moi drodzy, także zapraszam was najprawdopodobniej jutro. Postaram się właśnie to najciekawsze, czyli te prostowanie tych wszystkich kłamstw, półprawd, propagandy pisowskiej będę starał się wytłumaczyć w jutrzejszym materiale. Dzisiaj, jak zawsze, bardzo wam dziękuję.
Oczywiście zapraszam na następny materiał. Nie wiem, mam nadzieję, że w końcu uda mi się to wszystko zamknąć, choć cały czas to się wszystko rozwija, ale myślę, że warto o wszystkim mówić ze szczegółami i prostować te wszystkie kłamstwa pisowskie, te manipulacje, pomawianie, bo to naprawdę przechodzi ludzkie pojęcie, co pisowcy odpierdzielają tylko po to, żeby z powrotem dorwać się do koryta. Bo to tylko i wyłącznie o to chodzi. Bo już jak wam nieraz pokazałem, tak naprawdę mają Polskę, Polaków głęboko w dupie i zrobią wszystko, żeby z powrotem wrócić do koryta. A tu wtedy będziemy już naprawdę bardzo cieniutko piszczeć. I to nie ulega wątpliwości, także wszędzie, gdzie się da, powinniśmy to nagłaśniać i prostować te pisowskie, wyrachowane kłamstwa. Także to, jak Kościół walczy z żywiołem w sucharze dnia, ja wam dzisiaj już bardzo dziękuję, nie przedłużam i postaram się jutro, czyli czwartek, zrobić kolejny materiał właśnie z tymi pisowskimi kłamstwami. Mam nadzieję, że was zbyt mocno nie zanudziłem. Trzymajcie się i do zobaczenia przy następnym materiale. Cześć! Święty Marcinie, nigdy mieszkańcy naszego miasta nie zawiedli się, uciekając się pod Twoją opiekę i pod Twoje orędownictwo u Boga. Przyjmij dzisiaj naszą modlitwę. Stajemy na brzegu Nysy Szalonej z ufną modlitwą, byś ochronił nasze miasto i wspierał tych, którzy ciężką pracą bronią go. Ciebie, Boga, wysławiamy, Tobie, Panu, wieczna chwała. Ciebie, Ojca niebiesgrany, Ciebie wielki ziemia cała, Tobie wszyscy aniołowie, Tobie moce i niebiosy, Cheruby, serafinowie, śląbie czystej pieśni głosy. Święty, święty nad świętymi, Bóg zastępów, Król łaskawy. Pełne niebo z kręgiem ziemi, majestatów Twojej sławy. Apostołów Tobie rzesza, chór proroków pełen chwały. O mnie hordy nieść pospiesza, męczenników orszak biały. Ciebie poprzez okrąg ziemi, z głębi serca ile zdoła. Głosy ludów zgodzonymi, wielbi święta pieśń Kościoła, niezmierzonej Ojca chwały. Syna słowo wiekuiste, z duchem wszechświat wielbi cały. Królem chwały Tyś, o Chryste, Tyś rodzica, Syn z wiek wieka, by świat zbawić swoim zgodem. Przyoblóższy się w człowieka, nie wzgardziłeś Panny łonem. Tyś pokruszył śmierci wroga, stał jej oścień w męki dobie. Mileskiego kraj żywota otworzyłeś wiernym sobie. Po prawicy siedzisz Boga, chwale Ojca, Syn jedyny. Lecz gdy zabrzmi trąba sroga, przyjdziesz sądzić ludzkie czyny. Prosim słudzy łask niegodni, swą uszodły i grzech co dla nich.
Lecz odkupił nas od zbrodni, drogie swoje krwi strugami, ze ściętymi w blaskach mocy, wiecznej chwały zlej nam zdroje. Zbaw, Panie, lud sierocy, błogosław dziedzictwo swoje, rządź je broń po wszystkie lata, prowadź niebios drogie bramy. My w dzień każdy władco świata, imię Twoje wysławiamy, o wiek wieków nie ustanie, jeśli to sławi Twoje czyny. W dniu onym racz nas, Panie, od wszelakiej ustrzedziny, zjadł swą litość w życiu całym, tym, co żebrzą Twej opieki. Tobie, Panie, zaufałem, nie zawstydzę się na wieki. Stajemy tutaj, łączy nas dzisiaj troska o dobro naszego miasta. Łączy nas dzisiaj wdzięczność dla tych, którzy już od kilku dni są tutaj na straży, by troszczyć się o mienie Jaworzan. Łączy nas dzisiaj wszystkich miłość i pod znakiem relikwii czczonych od wieków w Jaworze, relikwii świętego Marcina. Zatrzymajmy się wszyscy przez chwilę w ciszy, mając nasze osobiste intencje. Niech w znak tego błogosławieństwa jego relikwiami na moście naszego miasta zachowa je od dalszej powodzi i od dalszej klęski.